Wyobraź sobie krainę, gdzie morze styka się z puszczą, a rzeki oplatają gęstą sieć grodów. Krainę, która przez wieki opierała się wszystkim. I piastom, i chrześcijaństwu, i nawet samemu zapomnieniu. Na długo przed Mieszkiem I i polskim chrztem istniał tu świat, który rządził się własnymi prawami. Świat buntowniczych plemion, tajemniczych kamiennych kręgów i grodów ukrytych wśród mokradeł. Świat Pomorzan, ludu, który nie chciał się podporządkować i zapisał się w historii jako ten, który mówił nie. W dzisiejszym odcinku cofniemy się do czasów, gdy Pomorze tętniło życiem, handlem i wiarą przodków. Odkryjemy, kim naprawdę byli Pomorzanie, jak mieszkali, co jedli, w co wierzyli i dlaczego tak długo stawiali opór polskim władcom. A wszystko to oparte wyłącznie na źródłach historycznych, archeologii i relacjach dawnych kronikarzy. Jeśli myślisz, że znasz historię Polski, przygotuj się na opowieść, która wywróci wiele z tych wyobrażeń do góry nogami. Bo Pomorze było inne. Zanim pojawili się tu Słowianie, Pomorze było częścią zupełnie innego świata. Świata, który dziś archeolodzy nazywają kulturą wielbarską. Istniała od I do III wieku naszej ery i obejmowała tereny Pomorza, Kujaw i części Mazowsza. Jej początki sięgają okresu, gdy południowe wybrzeża Bałtyku pozostawały poza granicami Cesarstwa Rzymskiego, w tak zwanym Barbarikum. To, co wiemy o tej kulturze, pochodzi głównie z cmentarzysk i są one wyjątkowe. Zmarłych grzebano na dwa sposoby. Palono i składano w popielnicach lub bezpośrednio do jamy grobowej, albo chowano w całości, zawsze z zachowaniem orientacji północ-południe. Szczątkom towarzyszyły ozdoby, biżuteria, importy rzymskie, ale nie broń. W grobach niemal nie znajdziemy mieczy czy grotów. Choć wiemy, że ta ludność potrafiła walczyć, ich obyczaj wykluczał wkładanie broni do grobów. Być może broń składano gdzie indziej, na przykład w wodzie jako ofiary. Na tym tle wyróżnia się jeszcze coś – kamienne kręgi. Znanych jest 6 stanowisk, m.in. w Węsiorach, Grzybnicy, Babim Dole i Pławnie. Powstawały one na cmentarzyskach, zwykle w pobliżu jezior i cieków wodnych. Miały różne średnice, różne układy. Niektóre otaczały kurhany, inne były puste w środku, ale zawsze miały charakter celowy i zorganizowany. Dzisiejsi badacze, w oparciu o dane z wykopalisk, analiz przestrzennych i porównań etnograficznych, sugerują, że kręgi mogły pełnić funkcję miejsc wiecowych, zebrań wspólnoty, może także obrzędową. Ich lokalizacja, na granicy osad i cmentarzysk, wskazuje, że miały społeczne znaczenie ponadjednostkowe. To były punkty, gdzie zbierano się, podejmowano decyzje, rozstrzygano spory. Nie mamy tu śladów władców, mamy ślady wspólnoty. Kultura wielbarska często bywa łączona z Gotami, plemieniem germańskim, które miało przybyć na Pomorze ze Skandynawii, a następnie ruszyć dalej, przez Mazowsze, Polesie i stepy, aż nad Morze Czarne. Ale coraz więcej badaczy zaznacza to uproszczenie. Pomorze w tamtym czasie to był kocioł etniczny. Żyli tu także Rugijowie, Lemowiowie, może grupy Lugiów. Mówili różnymi dialektami, ale dzielili obyczaje. Raczej niż jednolite plemię. Była to otwarta wspólnota kulturowa, która potrafiła wchłaniać różnorodność. Ostatecznie około III wieku ludność ta zaczęła opuszczać Pomorze. Cmentarzyska zostały porzucone, a kultura wielbarska zaczęła zanikać. To nie była nagła katastrofa, ale proces stopniowej migracji, który miał ogromny wpływ na historię Europy, bo potomkowie tych ludzi wiele wieków później staną u bram Rzymu jako Wizygoci i Ostrogoci. Dla Pomorza zaczął się nowy rozdział. Pojawi się pustka, a potem Słowianie. Kiedy Słowianie pojawili się na Pomorzu? To pytanie do dziś wywołuje gorące dyskusje. Jeszcze do niedawna dominowało przekonanie, że zasiedlenie tych terenów przez Słowian nastąpiło stosunkowo późno, dopiero w VI, a może nawet VII wieku naszej ery.
Jednak najnowsze badania archeologiczne i analizy genetyczne przesuwają te granice znacznie wcześniej, być może nawet na V, a lokalnie nawet IV wiek. Obraz migracji nie jest jednak prosty. Dziś coraz częściej odchodzi się od wizji nagłej fali osadniczej, wypierającej dotychczasową ludność. Zamiast tego mówi się o zmianie modelu kulturowego, o przemianach, które zachodziły stopniowo, z udziałem lokalnej ludności, kontaktów z sąsiadami i małych, ale istotnych migracji elit. Wiele wskazuje na to, że Pomorze po okresie kultury wielbarskiej nie zostało całkowicie wyludnione. Badania palinologiczne, czyli analizy pyłków roślin zachowanych w torfowiskach, pokazują ciągłość użytkowania ziemi. Nie było pustki osadniczej, jak przez lata sądzono. Prawdopodobnie część dawnych mieszkańców zasymilowała się z napływającą ludnością słowiańską. Pomorze nie było jednym organizmem. To mozaika dolin rzecznych, wysp osadniczych i lokalnych wspólnot. Najintensywniejszy rozwój przypada na dorzecza rzek takich jak Słupia, Łupawa, Wieprza, Parsęta czy Rega. Właśnie wzdłuż tych rzek zaczęły wyrastać grody, osady, cmentarzyska, tworząc gęstą i spójną sieć słowiańskiego osadnictwa. Pomimo wspólnego języka i wielu podobieństw kulturowych, Pomorze aż do XI wieku nie było zintegrowanym państwem ani nawet federacją plemienną. To raczej zbiór lokalnych wspólnot, zorganizowanych wokół dolin rzecznych, których spoiwem mogły być wspólne szlaki handlowe, bliskość morza i wspólna religia. Dzisiejsza archeologia, lingwistyka i genetyka dają coraz więcej narzędzi do badania tych procesów, ale wciąż pozostaje wiele znaków zapytania. Kiedy dokładnie Słowianie dotarli na Pomorze? Kim byli ich poprzednicy? Czy była to ciągłość, czy wymiana? Odpowiedzi nadal są niepełne. I może właśnie dlatego ten temat wciąż fascynuje badaczy. Pomorze w czasach słowiańskich nie było zjednoczonym państwem. Nie istniała jedna stolica, jedna władza ani wspólna organizacja. Zamiast tego istniał złożony system lokalnych wspólnot, zorganizowanych wokół dolin rzecznych. To właśnie rzeki, nie drogi, były głównymi osiami osadnictwa. Gdy spojrzymy na mapę wczesnośredniowiecznych znalezisk, zobaczymy gęstą sieć grodzisk i osad, rozsianych głównie wzdłuż rzek Słupi, Łupawy, Wieprzy, Parsenty czy Regi. Pomorze nie było puste. W samym tylko dorzeczu Słupi i Łupawy archeolodzy pozytywnie zweryfikowali około 40 grodzisk, datowanych na okres wczesnego średniowiecza. To jeden z najgęstszych systemów grodowych w całej Polsce północnej. Wiele z tych miejsc badano już od końca XIX wieku, ale największe postępy przyniosły badania w latach 60. XX wieku, prowadzone przez zespół archeologów z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, między innymi Jerzego Olczaka i Kazimierza Siuchlińskiego. Dziś, dzięki nowoczesnym technikom, takim jak skanowanie lidarowe, udaje się odkrywać kolejne obiekty, wcześniej ukryte pod ściółką leśną i na podmokłych terenach. Grody pomorskie miały zróżnicowaną formę. Część z nich to niewielkie, jednoczłonowe osiedla obronne, zamknięte wałem ziemnym o owalnym kształcie, z pojedynczym wejściem. Inne, bardziej rozbudowane, miały charakter wieloczłonowy, z podgrodziem, systemem bram i kilkoma strefami funkcjonalnymi. Przykładem może być grodzisko w Gaci Leśnej pod Słupskiem. Sztucznie usypany wał obronny wzniesiono między dwoma strumieniami, na wzgórzu ukrytym w lesie. Innym miejscem jest Gród Słupski, który powstał na sztucznym nasypie w rozlewisku rzeki Słupi. Tu archeolodzy odkryli m.in. 7 sąsiednich osad oraz liczne znaleziska, haczyki na ryby, okucia wiader, gwoździe, ceramikę, a także ostrogę, której styl i datowanie sugerują, że już przed powstaniem grodu istniały tu grupy konnych wojowników. Ważne było położenie. Grody lokalizowano na wzniesieniach, przy ujściach rzek, wśród rozlewisk i moczarów. Jak pisał żydowski podróżnik Ibrahim ibn Jakub w X wieku, Słowianie budują swe twierdze na mokradłach,
Ziemię wybierają i usypują z niej wał, który wzmacniają deskami i palami. Taki sposób budowy dawał nie tylko ochronę, był też manifestacją organizacji i siły lokalnej wspólnoty. Budowa wałów wymagała wspólnego wysiłku, zasobów i wiedzy. To nie były dzieła przypadku, to projekty inżynieryjne swoich czasów. Wiele grodzisk przetrwało do dziś jako zalesione wzniesienia lub niewielkie kopce. Część z nich jest nadal słabo zbadana. Nowoczesna archeologia, m.in. analiza lidarowa czy weryfikacja stanowisk sprzed 100 lat, pozwala dziś uzupełniać listę pomorskich grodów i lepiej rozumieć ich funkcje. Co ciekawe, wiele z tych miejsc nigdy nie przekształciło się w miasta, jak to miało miejsce na przykład w Wielkopolsce. Część została opuszczona lub zniszczona, inne funkcjonowały do XI do XII wieku, a potem stopniowo traciły znaczenie w obliczu centralizacji władzy przez Piastów. Pomorze nie miało jednej stolicy, miało dziesiątki małych centrów lokalnych. Ich znaczenie wyrażało się nie tylko w sile militarnej, ale też w roli religijnej, administracyjnej, handlowej i symbolicznej. Właśnie w tych grodach kształtowała się pomorska tożsamość, rozdrobniona, ale silnie zakorzeniona w lokalności i przestrzeni przyrody. Jak wyglądał zwykły dzień na Pomorzu 1000 lat temu? Wbrew pozorom nie różnił się aż tak bardzo od życia innych wspólnot wczesnośredniowiecznej Europy, a jednak w wielu detalach był zupełnie inny, bo Pomorzanie żyli blisko morza, lasu i rzek. I to właśnie środowisko wyznaczało rytm ich codzienności. Byli społecznością rolniczą, ale nie tylko. Żyli z uprawy, hodowli, rybołówstwa, myślistwa i zbieractwa. W ich zagrodach trzymano świnie, krowy, kozy, owce i drób. Na polach rosło proso, żyto, jęczmień i pszenica. Proso było podstawą wielu potraw. Lekkostrawne, sycące, odporne na warunki. Ogródki przyzagrodowe dostarczały warzyw, rzepy, marchwi, cebuli, buraków i kapusty. Z lasu przynoszono jagody, borówki, grzyby i orzechy laskowe. Mięso jadano chętnie, choć z umiarem. Gotowano je, pieczono, czasem wędzono. Często było dodatkiem do jednogarnkowych potraw na bazie kasz. Najpopularniejsze były potrawy, które dziś nazwalibyśmy domowym comfort foodem. Polewki, żury na żytnim zakwasie, bryje, czyli gęste klejki zbożowe oraz mięsa pieczone w liściach kapusty lub chrzanu. Co ciekawe, sól była luksusem. Najbliższe źródła znajdowały się w Kołobrzegu. Sól używano raczej jako konserwantu niż przyprawy. Za to zioła i przyprawy wykorzystywano chętnie. Lubczyk, czarnuszka, pokrzywa czy koper ogrodowy nadawały potrawom intensywny smak. Do picia służyły głównie napary z ziół i piwo domowe, które niewiele przypominało dzisiejsze trunki. Było mętne, lekkie, często z domieszką miodu. Na specjalne okazje pito miód pitny, produkt rzadki, lecz niezwykle ceniony. Ale życie codzienne Pomorzan to nie tylko jedzenie. W grodach i osadach toczyła się produkcja rzemieślnicza. Odkrycia archeologiczne w Słupsku i jego okolicach ujawniają fragmenty narzędzi, okuć, noży, haczyków, a nawet części uprzęży i ostrogi, co sugeruje obecność konnych wojowników. Ceramika była lepiona ręcznie z lokalnych glin. Naczynia codziennego użytku miały proste formy, ale nie brakowało też zdobień. Wytwarzano także tkaniny, lny i wełny, farbowane przy użyciu roślin, jak rezeda czy wrotycz. Rodzina była podstawową jednostką społeczną, ale oś społeczna często obejmowała większe wspólnoty, rody, sąsiedztwa, osady. To tam podejmowano decyzje, dzielono obowiązki, wspólnie pracowano i świętowano. Pomorzanie byli samowystarczalni, ale nie zamknięci. Dzięki rzekom i bliskości Bałtyku prowadzili wymianę handlową, zarówno z sąsiadami, jak i bardziej odległymi ośrodkami. Importowano nie tylko towary, ale i idee, techniki, wzory zdobień, niekiedy elementy kulturowe. A wszystko to toczyło się w cieniu grodów przy dymiących ogniskach na tle krajobrazu, który dawał wszystko, co było potrzebne do przetrwania i do budowania własnego świata.
Kim byli bogowie Pomorzan? Jak wyglądały ich rytuały? Gdzie odprawiano obrzędy? Niestety, odpowiedzi na te pytania są dziś tylko fragmentaryczne. Ale właśnie z tych fragmentów możemy złożyć obraz wiary, która towarzyszyła Pomorzanom przez wieki. Religia Pomorzan, podobnie jak innych ludów słowiańskich, była religią natury, cykli i wspólnoty. Nie pozostawili po sobie świątyń z kamienia. Zamiast tego ich święte miejsca znajdowały się w lasach, nad jeziorami, na wzgórzach. Niektóre z tych miejsc do dziś owiane są legendami, jak Grodzisko w Dębinie, które uznaje się za najważniejszy obiekt sakralny w regionie słupskim. Choć brak twardych dowodów na rytuały, to sama lokalizacja, na wyniesieniu, pośród rozlewisk, mówi wiele. Grody nie były jedynie twierdzami. W ich obrębie, obok przestrzeni mieszkalnej i produkcyjnej, istniały też miejsca o charakterze symbolicznym, sakralnym. Wiara przenikała każdy aspekt życia. Nie mamy zapisanych modlitw czy opowieści o bóstwach z Pomorza, ale ich religijność możemy rekonstruować pośrednio, dzięki analogiom ze wschodniej i południowej Słowiańszczyzny. Wskazuje się, że Pomorzanie oddawali cześć bogom takim jak Perun, bóg burzy i wojny, Weles, opiekun zmarłych i bogactwa, Mokosz, bogini ziemi i płodności. Ale to tylko przypuszczenia oparte na szeroko pojętej tradycji słowiańskiej. Na szczególną uwagę zasługują kamienne kręgi, które przetrwały z wcześniejszego okresu, sprzed przybycia Słowian. Choć wywodzą się z kultury wielbarskiej, czyli z czasów Gotów, przez wieki mogły wpływać na lokalną pamięć i wyobrażenia religijne. Te kręgi, jak w Grzybnicy, Węsiorach czy Pławnie, były miejscami zebrań, rytuałów, być może wieców. Ich układ, centralne stele, położenie nad wodami, wszystko wskazuje na symboliczne znaczenie przestrzeni. I choć Słowianie nie budowali takich konstrukcji, to możliwe, że w miejscach dawnych rytuałów kontynuowali swoje własne obrzędy, nawet jeśli ich forma była już inna. Religia Pomorzan była żywa, obecna w codzienności, ale i zmienna. Zmieniał się świat, zmieniała się i wiara. Przetrwała jednak w legendach, nazwach miejsc, w lękach i nadziejach, aż do czasów chrystianizacji, która miała przynieść kres pogaństwu. Ale o tym w kolejnej części. Zanim pojawiła się nazwa Gdanysc w spisie terytoriów Bolesława Chrobrego, zanim Gdańsk stał się portem piastowskim i miejscem misyjnej wizyty świętego Wojciecha, istniały tu osady, które tętniły życiem. Gdańsk nie narodził się z niczego. Najstarsze ślady osadnictwa na terenie dzisiejszego Gdańska sięgają VII wieku, choć możliwe, że pierwsze skupiska ludzi pojawiły się tu nawet wcześniej. Góra Gradowa, jedno z najwyższych wzniesień w mieście, była miejscem osiedlenia, zapewne nieprzypadkowo. Z jej szczytu widać było szeroko rozlaną deltę Wisły i ujście Motławy. Drugim ważnym miejscem wczesnego osadnictwa był rejon Potoku Siedleckiego, dolina rzeczna, której naturalne walory przyciągały ludzi od wieków. To tam, u stóp dzisiejszego Śródmieścia, archeolodzy odkryli ślady po osadzie wczesnośredniowiecznej, jamy mieszkalne, ceramikę, ślady palenisk. A przecież Gdańsk nie był wtedy jeszcze żadnym miastem. Był punktem na mapie kontaktów, szlakiem handlu, miejscem wymiany. To, co dziś uznajemy za jego początki, w rzeczywistości było tylko czymś znacznie większym. Częścią sieci osad nad Zatoką Gdańską, która funkcjonowała już od VIII do IX wieku. Niedaleko, w Pucku, funkcjonowało emporium handlowe, które przez dziesięciolecia było lokalnym centrum wymiany między Pomorzanami a przybyszami z Nadbałtyku, zwłaszcza z terenów Skandynawii. Było to miejsce aktywności kupców, rzemieślników i żeglarzy. Emporium w Pucku zostało jednak spalone podczas ekspansji piastowskiej, co symbolicznie zamknęło etap pomorskiej samodzielności gospodarczej na tym wybrzeżu. Porty, rzeki i morze były krwiobiegiem wczesnego Pomorza. To dzięki nim Pomorzanie nie byli odizolowani, przeciwnie, byli częścią dynamicznego świata kontaktów i przepływu idei.
Pomorze Gdańskie przed Piastami to świat wielokierunkowych powiązań, od Noteci po Bałtyk, od Wisły po Bornholm i Gotlandię. To świat ludzi, którzy nie potrzebowali jeszcze państwa, by organizować przestrzeń wokół siebie. Wystarczały im grody, porty i lokalne wspólnoty. Zanim na Pomorzu pojawili się Słowianie, przez te ziemię przeszli inni, ludy, które dziś określamy jako germańskie. A po nich pozostało coś, co do dziś rozpala wyobraźnię – kamienne kręgi. Rozsiane po lasach Pomorza, w Węsiorach, Grzybnicy, Odrach czy Pławnie, kręgi z ustawionych pionowo głazów przypominają prehistoryczne obserwatoria lub miejsca magicznych rytuałów. Ale ich funkcja była dużo bardziej złożona. Te struktury związane są z kulturą wielbarską, utożsamianą często, choć nie bez kontrowersji, z wędrującym ludem Gotów, którzy około I do III wieku naszej ery zasiedlali Pomorze, zanim ruszyli na południowy wschód w kierunku Morza Czarnego. To właśnie w ich nekropoliach pojawiały się pochówki ciałopalne i szkieletowe, groby bez broni, ale z bogatą biżuterią, kręgi kamienne, które najprawdopodobniej służyły jako miejsca wieców, zgromadzeń wspólnoty. Według badaczy to w tych kręgach podejmowano decyzje polityczne i sądowe, rozstrzygano spory, organizowano obrzędy pogrzebowe. Centralne stele, układ kamieni, a także sąsiedztwo jezior i rzek. Wszystko to tworzyło symboliczną przestrzeń wspólnoty i sakrum. Co ciekawe, w trakcie badań archeologicznych, w torfowiskach przy kręgach, odnajdowano żelazne topory wrzucane do wody jako ofiary, co może świadczyć o pradawnym rytuale składania broni zdobytej na wrogu. Kultura wielbarska zanikła około III wieku naszej ery, kiedy to ludność ruszyła na południowy wschód. Śladem tej migracji są podobne kręgi, układane już nie z kamieni, ale z grobów, na przykład na Lubelszczyźnie czy Podolu. Pomorze się wyludniło, a po Gotach pozostały nekropolie, cmentarzyska i kręgi. Czy Słowianie znali ich znaczenie? Prawdopodobnie nie. Ale być może, widząc tajemnicze struktury, traktowali je z czcią i respektowali ich przestrzeń. Bo w kulturze tradycyjnej to, co niezrozumiałe, staje się często miejscem mocy. Pomorze. Kraina grodów, jezior, portów i bogatych szlaków handlowych przez długi czas pozostawało niezależne. Ale niezależność ta miała swoją cenę. Gdy na południu rósł w siłę piastowski organizm, Pomorze stało się celem ekspansji. Już za panowania Mieszka I, a potem Bolesława Chrobrego zaczęto podejmować pierwsze próby podporządkowania Pomorza. Były to wyprawy zbrojne, ale również misje religijne, których celem było nawrócenie miejscowych plemion. Najbardziej znana jest wyprawa świętego Wojciecha, który w 997 roku udał się z misją do Prus, ale wcześniej odwiedził Gdańsk. Według tradycji to właśnie wtedy Gdańsk został pierwszy raz wspomniany w kronikach, choć był to jeszcze gród słowiański. Zapewne z własnym lokalnym księciem i świątyniami dawnych bogów. Gdy Piastowie przejmowali kontrolę nad Pomorzem, niszczyli dotychczasowe struktury władzy. Przykładem może być Emporium w Pucku, które, jak sugerują źródła, spłonęło w wyniku zbrojnego najazdu. Zamiast niego rosły grody piastowskie, a nad dawnymi szlakami stawiano kościoły. Jednak chrystianizacja Pomorza nie była procesem łatwym. Pomorska niezależność była głęboko zakorzeniona. Już w XI wieku dochodziło do buntów pogańskich, a proces pełnej integracji tych ziem z państwem Piastów przeciągnął się do XII wieku. Przykład? Biskup Otto z Bambergu, zwany apostołem Pomorza, dopiero w latach 1124 do 1128 podjął skuteczne misje nawracające na Pomorzu Zachodnim. Na wschodnim Pomorzu proces ten był bardziej stopniowy i często brutalny. Archeolodzy odnajdują ślady spalonych warstw osadniczych, zniszczonych grodów, ale też pierwsze chrześcijańskie cmentarze. Zmieniała się też organizacja przestrzenna. Grodziska przekształcano w ośrodki kościelne lub porzucano na rzecz nowych struktur administracyjnych. Ale nawet po wprowadzeniu chrześcijaństwa
Przez wieki przetrwały echa dawnych wierzeń, w legendach, lokalnych zwyczajach, miejscach mocy. Chrystianizacja Pomorza była więc nie tyle nagłym przełomem, co procesem ścierania się dwóch światów: tradycji i nowego porządku, lokalnej tożsamości i rosnącego państwa Piastów. Wydawać by się mogło, że z chwilą przyjęcia chrztu przez Mieszka I i umocnienia władzy jego syna Bolesława Chrobrego los Pomorza był przypieczętowany. W rzeczywistości jednak, pod pozorami chrystianizacji i administracyjnej integracji, wrzało. Napięcia narastały przez całe dziesięciolecia, a w XI wieku wybuchły z całą mocą. Po zrywie religijnym i wojennym, jaki przetoczył się przez Wielkopolskę po śmierci Mieszka II, zwanym potocznie reakcją pogańską, Pomorze poszło o krok dalej. Nie tylko odrzucono religię narzuconą przez Piastów, ale też całkowicie odcięto się od ich zwierzchnictwa. Kołobrzeg, który jeszcze niedawno był siedzibą biskupstwa utworzonego podczas misji biskupa Reinberna w ramach organizacji arcybiskupstwa gnieźnieńskiego, stał się symbolem niepowodzenia chrystianizacji Pomorza. Gdy tylko sytuacja polityczna w centrum państwa Piastów osłabła. Mieszkańcy Pomorza zburzyli struktury kościelne, a sam biskup Reinbern zginął, najprawdopodobniej zamordowany przez buntowników. Na Pomorzu znów zaczęto czcić dawnych bogów, a tradycje przodków odzyskały swoją siłę. Ale bunt nie ograniczył się tylko do sfery religijnej. Miejscowi książęta i wodzowie zaczęli zyskiwać realną niezależność. W źródłach pojawia się imię jednego z nich, Siemomysł, lokalnego władcy, który stanął na czele nowej fali oporu. Utrwalił się w tradycji jako symbol lokalnej niezależności Pomorza i odrodzenia słowiańskich struktur władzy. Wojna partyzancka była formą walki, jaką podjęli Pomorzanie przeciw Piastom. Nie chodziło o jedną wielką bitwę, ale o długotrwały, rozproszony opór, niszczenie garnizonów, zasadzki, ataki na strażnice i grody podporządkowane Gnieznu. Lokalna ludność znała teren, mogła liczyć na wsparcie wspólnot wiejskich i sieci grodów, które niegdyś tworzyły podstawy plemiennego systemu obrony. Piastowie, mimo wojskowej przewagi, nie potrafili zapanować nad regionem w sposób trwały. Z biegiem lat Pomorze de facto się usamodzielniło. Był to jeden z najdłużej niezależnych regionów dawnych ziem plemiennych, który nie tylko odrzucił władzę Piastów, ale też stworzył własne struktury. Choć rozproszone i trudne do uchwycenia w źródłach pisanych, to skuteczne i zakorzenione w lokalnej tradycji. Wbrew wcześniejszym wyobrażeniom, Pomorze nie zostało podbite i schrystianizowane raz na zawsze. Było to pole nieustannej walki, zbrojnej, religijnej i kulturowej, o to, kto będzie decydował o tożsamości tej krainy. Walka ta nie zakończyła się nawet w XI wieku. Po dramatycznej reakcji pogańskiej i latach wojny partyzanckiej, Pomorze przez pewien czas wymknęło się spod kontroli państwa Piastów. Ale to nie był koniec tej historii. To był dopiero początek brutalnego procesu podporządkowania Pomorza przez polskich władców. W XI wieku, zwłaszcza za panowania Kazimierza Odnowiciela i Bolesława Śmiałego, państwo Piastów powoli odbudowywało swoją siłę. Wraz z nią powracały próby podporządkowania Pomorza. Już nie przez pojedyncze misje chrystianizacyjne, lecz zbrojnie i systemowo. Jednak Pomorzanie nie byli łatwym przeciwnikiem. Zorganizowani, przywiązani do własnej kultury i struktur plemiennych, stawiali zacięty opór. Współcześni historycy, m.in. dr Paweł Migdalski, wskazują, że ten podbój trwał dziesiątki lat i miał charakter serii kampanii, zrywów, buntów i brutalnych pacyfikacji. Zniszczeniu ulegały nie tylko świątynie i znaki starej wiary. Piastowie systematycznie niszczyli niezależne ośrodki grodowe, zwłaszcza te, które mogły stanowić lokalne centra władzy lub religii. W ich miejsce stawiano nowe grody i kościoły, lojalne wobec władzy z Gniezna lub Kruszwicy. Przykładem tej strategii może być spalenie emporium w Pucku, które wcześniej stanowiło kluczowy punkt handlowy Pomorza. Zamiast ośrodka wymiany z Bałtykiem pojawiła się pustka.
To nie był przypadek. To była strategia złamać kręgosłup lokalnej niezależności. W źródłach z epoki widzimy również intensywne działania misyjne, takie jak misje biskupa Ottona z Bambergu w XII wieku. Ale chrystianizacja nie była już wtedy tylko kwestią duchową. Była elementem systemowego włączania Pomorza w struktury państwowe i kościelne, rozbijania wspólnot plemiennych, podporządkowywania lokalnych elit. Dla Piastów był to sukces. Pomorze stopniowo wracało pod ich władzę. Dla Pomorzan to był koniec epoki. Koniec świata, w którym lokalni książęta decydowali o losie swojej wspólnoty. Koniec dawnych wierzeń, które przez setki lat dawały ludziom tożsamość i sens. Koniec niezależności. Ale choć Piastowie przejęli Pomorze, nie zdołali całkowicie zniszczyć jego ducha. Przetrwał w języku, w pieśniach, w legendach i w tych ludziach, którzy z czasem zaczęli nazywać siebie Kaszubami. Kiedy mówimy o Pomorzanach, jednym z najstarszych plemion słowiańskich nad Bałtykiem, nie sposób nie zadać pytania, czy ich dziedzictwo przetrwało do dziś? A jeśli tak, to gdzie? Wielu badaczy i popularyzatorów historii wskazuje na Kaszubów jako najbliższych spadkobierców dawnych Pomorzan. To właśnie wśród nich, na terenach Pomorza Gdańskiego, zwłaszcza w rejonie Bytowa, Kartus i Kościerzyny, przetrwał język, tradycje i silne poczucie odrębności, które mogą mieć głębokie korzenie sięgające jeszcze czasów przedpiastowskich. Ale uwaga, to nie znaczy, że Kaszubi to ci sami Pomorzanie. Historia nie działa w tak prosty sposób. Mówimy raczej o ciągłości kulturowej, językowej i osadniczej niż o bezpośrednim trwaniu jednego plemienia przez ponad 1000 lat. Zgodnie z relacjami zawartymi w źródłach, Pomorze nigdy nie było całkowicie opuszczone. Nawet w czasie wielkich migracji, kryzysów i podbojów pewna część ludności przetrwała na miejscu, asymilując się z nowymi porządkami, ale też zachowując lokalną tożsamość. To właśnie z tej grupy, która nie została przesiedlona ani całkowicie wchłonięta przez elity piastowskie, niemieckie czy krzyżackie, mogli wyrosnąć Kaszubi. Ich język, będący zachodniosłowiańską mową z silnymi archaizmami, zachowuje słowa i konstrukcje gramatyczne, które ginęły w innych regionach. W pewnym sensie to żywe muzeum przedpaństwowej słowiańszczyzny, nawet jeśli przez wieki wchłaniało wpływy z wielu stron. W podcaście Michała Szlubowskiego pada stwierdzenie, że Kaszubi to ostatni potomkowie Pomorzan, którzy przechowali pamięć o swojej inności, nawet jeśli nie znali już jej dokładnych źródeł. W legendach kaszubskich pojawiają się motywy walki z najeźdźcami, mądrych wiejskich przywódców i magicznych jezior, tak jakby echo dawnej plemiennej tożsamości nadal żyło w ich przekazach ustnych. W tym kontekście historia Kaszubów to nie tylko opowieść o języku i folklorze, ale także o przetrwaniu lokalnej wspólnoty mimo podbojów, germanizacji i zmian cywilizacyjnych. Być może to właśnie dzięki ich uporowi możemy dziś choć częściowo wyobrazić sobie, kim byli dawni Pomorzanie. Choć plemienna tożsamość Pomorzan zniknęła z kart historii, ich ślady są wokół nas, w krajobrazie, języku, legendach i miejscowych tradycjach. Ruiny grodzisk rozrzucone po Pomorzu, ukryte w lasach, na wzgórzach i nad rzekami, to milczący świadkowie tysiącletniej historii. Niektóre z nich przetrwały tylko jako zalesione pagórki, inne, jak Gród w Słupsku czy Gdańsku, dały początek współczesnym miastom. Także kamienne kręgi, choć powstałe w epoce przedsłowiańskiej, stały się ważnym elementem tożsamości Pomorza. Miejscem pamięci, ale też źródłem fascynacji, turystyki, legend. W miejscach takich jak Węsior, Odry czy Pławno odbywają się dziś wycieczki, wykopaliska, wydarzenia edukacyjne i festiwale. To przestrzenie, które przypominają o głębokich korzeniach Pomorza, sięgających znacznie dalej niż czasy Piastów. Współczesne Kaszuby, z własnym językiem, muzyką i tradycją, są często postrzegane jako ostatni spadkobiercy Pomorzan. Nie bez powodu lokalne podania pieśni i opowieści odwołują się do dawnych czasów, grodów i bohaterów sprzed chrystianizacji.
Co ciekawe, nawet granice średniowiecznych kasztelanii, jak w przypadku Gdańska, pokrywają się z dawnymi granicami plemiennymi. To dowód na ciągłość, nie tylko fizyczną, ale i kulturową. Pomorze to nie tylko piasek, wiatr i morze. To również historia niezależności, oporu i przetrwania. A Pomorzanie, choć dziś zapomniani przez wielu, byli jednym z fundamentów tej ziemi. Choć o Pomorzanach rzadko mówi się w szkolnych podręcznikach, to właśnie oni, podobnie jak wiele innych plemion słowiańskich, zbudowali fundamenty tej ziemi, zanim powstało państwo. Jeśli ten materiał pomógł Ci spojrzeć na Pomorze inaczej, z większym szacunkiem dla jego głębokich korzeni, daj znać w komentarzu. A jeśli chcesz wspierać rozwój tego kanału, zostaw łapkę w górę, subskrybuj i komentarz z tematami kolejnych odcinków. To dzięki Twojemu wsparciu mogę dalej tworzyć materiały, które wydobywają z mroku przeszłości historie, które warto pamiętać. Dziękuję za Twoją uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Labiryntu Przeszłości.